Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Gadanie na spontanie. Dzisiaj jesteśmy w kuchni, a właściwie ja jestem w tej kuchni, ponieważ postanowiłem zrobić nowy odcinek dotyczący diety w śpiewie i jej wpływu na śpiew. Jako że był już odcinek o aktywności fizycznej i jej wpływie na nasz organizm, na nasz głos, to tak też chciałbym również poruszyć ten temat, bo myślę, że dla wielu z Was będzie interesujący. Nazywam się Janusz Bazylewicz, jestem nauczycielem śpiewu i trenerem wokalnym, jak również śpiewakiem i wokalistą i zapraszam Was do oglądania tego kanału Voice Art, w ramach którego chcę się dzielić z Wami tym, co warte wokalnie. Dieta. To jest słowo, które większość przeraża. Mnie na pewno zawsze przerażało, ponieważ mi kojarzy się z jakimiś wyrzeczeniami, ograniczeniami i obowiązkiem dostosowania się do reżimu, który niekoniecznie zawsze zgodny jest z moimi preferencjami. Dieta to jest coś takiego, co pozwala nam w życiu funkcjonować, w związku z czym warto zrozumieć, jak funkcjonuje nasz organizm, co wpływa na ten organizm pozytywnie, co negatywnie i robić tylko to, co mu służy. Oczywiście, wiadomo, jesteśmy ludźmi, potrzebujemy czasami się schlać, najeść słodkiego czy cokolwiek innego, róbmy to z głową, ale nie w momencie, kiedy mamy jakieś śpiewanie. Dlaczego to takie ważne? Jak już wiecie z poprzednich odcinków, nasz instrument składa się z części głosotwórczej i motorycznej, która zawiaduje powietrzem, w której skład wchodzi cała tłocznia brzuszna z 2 przeponami, mięśniami prostymi brzucha i tym, co w niej jest ułożone w tej jamie brzusznej, czyli żołądek, wątroba, trzustka śledziona, jelita, nerki, wszystko to, co tam się mieści, jest w tłoczni brzusznej. Nie będę się zajmował dzisiaj żadnym systemem konkretnym. Opowiem o składowych rzeczach z diety, które mogą mieć wpływ na nasz głos. Jak już wiecie, w ramach śpiewu angażujemy silnie tłocznię brzuszną. Ta tłocznia brzuszna to jest nasz mechanizm motoryczny, który pozwala dozować powietrze. Pozwala pomóc górne struktury w tym, żeby to powietrze w nadmiarze nie napierało na struny głosowe. Czynność wdechu to czynność, w ramach której przepona ulega skurczowi, a co za tym idzie, zabiera przestrzeń naszym wnętrznościom, trzewiom, przesuwa je ku dołowi, one odnajdują miejsce z przodu właśnie i w dole miednicy, zabierając je również innym, leżącym sąsiednio narządom. Jak to się ma do śpiewania? Jeśli na przykład zjemy bezpośrednio przed śpiewem i jeszcze w dodatku zbyt dużą ilość pokarmu, to powodujemy, że żołądek jest pełen. Przy pełnym żołądku z punktu widzenia logicznego i takiego rzeczywiście fizycznego przepona nie ma możliwości pełnego zakresu ruchomości, ponieważ ograniczają ją wnętrzności i ta zawartość w postaci treści pokarmowej. Tym samym nie ma łatwości swobodnego pozostania w pozycji wdechowej, czyli w skurczu. Drugim aspektem tej sytuacji jest to, że jeżeli zjemy zbyt dużo i ta przepona dąży do skurczu, to wywołuje presję na nasz żołądek, a tym samym może powodować przesuwanie się treści pokarmowej nie tylko ku dołowi, a również jej powrót do góry, co może w przyszłości doprowadzać do refluksu żołądkowego bądź krtaniowego, który jest bardzo niekorzystną chorobą przewodu pokarmowego, która negatywnie wpływa, wręcz destrukcyjnie na nasz głos. Z tego wniosek następujący. Jeśli jemy, nie jedzmy zbyt późno, jeśli jemy, nie jedzmy zbyt treściwie. I jeszcze, jeśli jemy, nie jedzmy zbyt ciężko, bo wiadomo, że ten ciężki pokarm będzie o wiele dłużej zalegał w tym żołądku, w związku z czym ta przerwa między jedzeniem a śpiewaniem powinna być proporcjonalnie większa. Ostatnia sytuacja to sytuacja, kiedy jemy zbyt ciężkostrawnie. Jeżeli zjedliśmy zbyt ciężkostrawnie, to wiadomo, że żołądek potrzebuje więcej czasu na strawienie pokarmu, w związku z czym ta przerwa między jedzeniem a śpiewaniem powinna być odpowiednio dłuższa, odpowiednio większa. Tłusto, chudo, słodko, kwaśno, gorzko, jak jeść. Jeszcze jest pikantnie. To zależy od Was. Obserwujemy swój organizm, jego reakcje na odpowiednie grupy pokarmów, które w siebie wkładamy i wnioskujemy. Jeżeli jemy pikantnie, no to wiadomo, że tej flegmy będzie więcej. Wiadomo, że ten organizm będzie z nią walczył, no bo jest podrażniony. Jeżeli jemy zbyt kwaśno, będzie bardzo podobna sytuacja. Zbyt słodko, to samo.
Najlepiej jest zrównoważyć smaki i starać się jeść, no nie chcę powiedzieć, że mdło, ale delikatniej, tak żeby zwłaszcza przed śpiewaniem nie dawać kopa, nie dopierniczać swojemu organizmowi. Napoje. No właśnie, alkohol. Ja jestem zwolennikiem, że jeśli Ci nie szkodzi, to można i czasami sobie pozwalam, chociaż bardzo rzadko. Ale jeżeli mam koncert, to staram się dzień przed koncertem nie pić, ponieważ alkohol prowadzi do stanu zapalnego w naszym organizmie, przez to niektórzy, nie wszyscy, mogą mieć opuchnięte struny głosowe i większą trudność z wydobyciem dźwięków wysokich, jak również wzmożoną męczliwość głosu, co w przypadku niedoskonałej techniki może prowadzić do jakichś dysfunkcji. Kawa i herbata. Tu zależy. Tak samo obserwujemy nasz organizm i patrzymy, co jak na nas działa. Ja na przykład jestem typowym człowiekiem wschodu, uwielbiam kawę białą. Oczywiście pijam też czarną, więc tutaj ci, którzy kochają kawę czarną, nie hejtujcie mnie, to zależy kiedy. Natomiast zdarza mi się często pić kawę białą, w związku z czym zabielam ją czymś. Ja najczęściej używam jakichś napojów mlekopodobnych, czyli na bazie roślinnej, bo one powodują, że mój organizm wytwarza mniej flegmy, nie jestem taki zaflegmiony. Jeżeli chodzi o nabiał, taki stricte z laktozą, ten nabiał w moim wypadku szkodzi i też w wypadku znanych mi osób nie pomaga. Także sprawdźcie na sobie, jeżeli Wam nie służy, no to nie używajcie. Ja mam taką tendencję, że jeżeli rano budzę się i mam na przykład do wykonania dużo pracy wokalnej i mam świadomość, że muszę ją wykonać, a mam dość dużo flegmy w organizmie, znaczy nie tyle w organizmie, co w moich strunach głosowych, to pozwalam sobie celowo wypić taką kawę z mlekiem, bo w moim wypadku powoduje to jakieś szybsze oderwanie się tych zalegających na strunach głosowych glutów i jest mi po prostu łatwiej. Później się nawadniam pijąc jakąś wodę z owocem czy z czymś takim. No i właśnie, woda z owocem. To jest coś, co fantastycznie nas nawadnia. Ja mam taki sposób, że wrzucam do blendera 3-4 truskawki, zalewam to wodą, miksuję, jeszcze później rozcieńczam i tworzę taką zawiesinę. Owoce wybieracie oczywiście według swojego gustu. Dlaczego tak robię? Woda, która jest zawiesiną, nie jest traktowana neutralnie przez nasz organizm, co za tym idzie, dłużej pozostaje w tym organizmie i nawadnia go zdecydowanie lepiej niż sama woda, która często powoduje wypłukiwanie mikro i makroelementów, a tym samym nawet odwadnia, bo szybciej ganiamy i częściej do toalety. Gazowane i niegazowane napoje. To też jest taki temat czasami drażliwy. Ja nie polecam z jednej prostej przyczyny. Jeżeli opijesz się gazowanego, to będzie Ci się to odbijało. Myślę, że nie jest komfortowym sytuacja, w której śpiewając nagle bekasz, więc ja osobiście nie polecam gazowanego. Poza tym dość wysusza struny głosowe i gardło. I ostatnie. Dieta redukcyjna. Kiedyś w ramach zajęć metodyki śpiewu pewien pedagog puścił grupie film pod tytułem Bella Figura, który traktował o śpiewakach, którzy musieli schudnąć i niestety w ramach redukcji masy ciała te głosy tracili, później powracali z powrotem błyskawicznie do tej wagi, żeby móc zawiadywać tym głosem normalnie. Redukcja, zwłaszcza w początkowej fazie, kiedy organizm się adaptuje, bardzo negatywnie wpływa na głos. To nie znaczy, że będzie tak cały czas, to oznacza, że w okresie adaptacji możesz odczuwać pewne turbulencje, które są z tym związane, ponieważ zmienia się masa ciała, zmieniają się warunki organizmu, następuje rekompozycja instrumentów, w związku z czym ten instrument może minimalnie, ale w naszym wypadku te subtelności są bardzo ważne, więc czasami maksymalnie inaczej działać. Jest większa presja z braku siły oddechu na mięśni oddechowych na oddech, w związku z czym pchamy bardziej dźwięk albo nie mamy siły unieść wysokich dźwięków z taką lekkością, jak zazwyczaj nam to przychodzi. Także dieta redukcyjna, zwłaszcza w tej fazie początkowej, działa słabo. Niemniej, jeżeli macie takie problemy i walczycie z wagą, polecam, róbcie to, ale warto jest powiedzieć o tym swojemu pedagogowi, opowiedzieć o tych odczuciach, które Wam towarzyszą, bo i jemu, i Wam dzięki temu może być łatwiej. To by było na tyle. Wydaje mi się, że poruszyłem wszystkie najbardziej nurtujące tematy związane z dietą. Jeśli nie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, proszę zostawcie je w komentarzach. Na pewno postaram się odpowiedzieć na nie, jak nie w kolejnym odcinku, to po prostu w komentarzach.
Jeżeli tematyka kanału Wam odpowiada i jest interesująca, subskrybujcie go. Jeżeli filmik pomógł Wam w czymś, pokazał coś nowego, polubcie go. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych nagraniach.